czajnikowy.pl. Herbata puer, czyli czerwona, dzieli się na kilka rodzajów. No przede wszystkim musimy podzielić ją na surową i gotowaną, czyli na naturalną i na postarzaną, czyli na szęga i na szu. Oczywiście podziałów jest bardzo dużo, nie tylko pod względem kształtu ciastka, w jakim jest sprasowana, ale również według wieku drzewa i tak dalej, więc jest to wszystko dość złożone. Sama herbata czerwona, czyli w Chinach czarna, czyli w sumie ciemna w Chinach, też jest dość skomplikowana i nie jest to propozycja dla każdego, ponieważ jest to herbata, o ile w Chinach bardzo popularna, o tyle u nas zdobywająca dopiero jakieś przyczółki. Jest wielu fanów, którzy kochają smak puera, ale jest tak samo dużo osób, które wykrzywiają się na sam dźwięk tego słowa. Chciałbym wam je pokazać, pokazać różnicę między nimi przede wszystkim, po to, żeby można na pierwszy rzut oka po ciastku, po liściach, po naparze rozpoznać, która jest surowa, która jest gotowana. Możecie mieć wersję prasowane, tak jak my tutaj mamy w postaci ciastek, a możecie mieć ją sypaną. Wtedy kierujemy się właściwie tymi samymi kryteriami. No i co najważniejsze i co budzi najwięcej, no może nie kontrowersji, ale największe zaciekawienie wśród was, to to, czy one obie działają na ludzkie ciało tak samo i czy mają taki sam wpływ, a przede wszystkim na metabolizm tłuszczu, ponieważ z tego w naszej części świata puer słynie przede wszystkim. Na czym polega produkcja puera? To jest pierwsze pytanie, które musimy sobie zadać, ponieważ to pozwoli nam zrozumieć, czym się różni surowy puer od gotowanego puera. Chodzi o to, że jest to herbata postfermentowana, czyli tak naprawdę fermentowana. Bo często mówi się, my swego czasu też tak mówiliśmy mylnie, fermentowana na po prostu herbatę czarną, która tak naprawdę jest utleniana, oksydowana. I to jest coś innego niż fermentacja. Fermentacja odbywa się przy udziale mikroorganizmów. Tutaj niektórzy się mogą przerazić, ale są to oczywiście pozytywne pleśnie, pozytywne drożdże, pozytywne bakterie i wszystko co dobre. Wygląda to w ten sposób. Zbieramy liście, świeże zielone listki kamelii wielkolistnej z Yunnan, ponieważ to jest warunek, aby herbata puer mogła się nazywać puerem. Musi to być kamelia wielkolistna i musi to być prowincja Yunnan. Pozostałe herbaty tego typu z innych miejsc nie są puerami, nie mogą się tym mianem szczycić. Zbieramy liście, poddajemy je więdnięciu i niektórzy twierdzą, że na tym etapie, a również i wcześniej na krzaku, osadzają się na listkach mikroorganizmy typowe dla no, powiedzmy tego klimatu wilgotnego, ciepłego klimatu w Junanie. Później po zwiędnięciu herbata jest traktowana jak herbata zielona, czyli po prostu podgrzewa się ją na wokach, niszczy się, czy właściwie dezaktywuje enzymy po to, żeby została zielona, żeby nie zczerniała. No i teoretycznie moglibyśmy już ją pić, jest tak jakby gotowa, jest gotową zieloną herbatą. Ale później możemy po wysuszeniu poddać ją parowaniu dla uelastycznienia i sprasować w takie ciastka różnokształtne. Mogą to być kule, gniazdka, jakieś grzybki, jakieś dynie, czy najczęściej takie talerze albo tabliczki. No i to później sobie leżakuje. Na tym polega surowy puer. On właściwie mógłby być od razu pity, chociaż tak naprawdę powinien poleżeć 4-5 lat, żeby powiedzmy można go już gdzieś tam pić, a najlepiej to byłoby go jeszcze nie pić, tylko po prostu kupić i zachować do piwnicy, jak drogie wino, żeby dojrzewał kilkanaście lat i wtedy zwiększył swoją wartość. Wiele osób tak robi. Natomiast puer gotowany to jest odpowiedź na rynek, ponieważ wszyscy chcieli mieć tego puera smaczniejszego, tego dojrzalszego, tego mniej cierpkiego, tego takiego bardziej słodziutkiego, ciemniejszego, aromatycznego. No i oczywiście wymagało to bardzo dużo czasu. Wynaleziono więc metodę postarzania i po prostu zrasza się pryzmę herbaty wodą już z odpowiednimi zarodnikami mikroorganizmów, trzyma się tam wysoką temperaturę, wilgoć, przerzuca się ten stos. Generalnie jest to dość skomplikowane, ale ostatecznie otrzymujemy w ciągu paru miesięcy puera, który wygląda jakby leżał kilkanaście albo kilkadziesiąt lat. I to jest no, metoda wymyślona, nie jest to naturalne, odzwierciedla to w jakiś tam sposób naturalne procesy, ale zauważcie, jeżeli będziecie mieć bardzo starego puera i porównacie go z takim gotowanym, to smak jest inny. To jest taka podróbka, która w mojej opinii w ogóle powinna być osobnym kolorem.
Tak czy inaczej jest to puer. I coś takiego również możemy sprasować na różne kształty i możemy zostawić i łupać. Jakie są różnice? Zacznijmy sobie to oglądać i parzyć. Przede wszystkim surowy puer, ciasteczko. To jest dokładnie to samo, już nadgryzione. Ciasteczko składa się z liści zielonkawych, żółtawych. Pojawiają się tutaj pączuszki, które się z daleka już błyszczą nieco na srebrno. Zauważcie, jest zbite to ciastko. To jest cecha puerów surowych. One są bardzo twarde. Nie jesteśmy w stanie łatwo ich ukruszyć, nie jesteśmy w stanie w palcach tego zrobić. Potrzebujemy narzędzi. To pierwsze, co widzimy. Drugie, kiedy mamy gotowanego puera, czyli większość naszego rynku właściwie, ponieważ to jest najpowszechniejszy, najczęściej wybierany i najtańszy puer, po prostu postarzany, gotowany. Znów ogryzek, zauważcie, brązowe, miedziano-złociste, kiedy były pączuszki, przypomina to kolorem, powiedzmy, czekoladę. No i wiadomo, znów nie połamiemy tego w palcach, ale jeśli będziecie łupać, na pewno zauważycie, że jest mniej zwięzłe niż ten zielony, jest już takie, powiedzmy, łatwiejsze do chrupania i z czasem będzie się to zmieniało. Będzie coraz łatwiej to odłamywać, wręcz połamiecie to docelowo w palcach. Zacznijmy parzyć, ponieważ warto zobaczyć różnicę w kolorze. Mam tutaj przygotowane dwa gajłaniki i zaparzymy je jednocześnie, żeby sobie to zobaczyć. Jak się za to wziąć? Albo możecie użyć noża. Zresztą to o puerach już pewnie nie jedno wiecie, nóż do listów wystarczy, aczkolwiek jest sporo akcesoriów, no już takich przeznaczonych właśnie do tej herbaty. Moje serce podbiły kleszcze, więc nie dość, że jest to praktyczne, szybkie, to jeszcze sprawia mi taką przyjemność jak przekuwanie tych banieczek, wiecie, z opakowań. Jest to dla mnie takie satysfakcjonujące gdzieś tam w mózgu, więc bardzo to lubię chrupać. Czasem się zapędzam i chrupię więcej niż trzeba. Tak czy inaczej chrupiemy, kruszymy. Kolor, aromat i wygląd liści nie pozostawia tutaj żadnych wątpliwości. Bez problemu je rozróżnimy. Kiedy zobaczymy fusy, na przykład puera surowego, widzimy, że bliżej im do zielonej herbaty niż gdzieś do czarnej, czy takiego klasycznego puera, jakiego znamy, czyli gotowanego, bo tego najczęściej znamy. Również zapach jest taki nieco roślinny, ziołowy i taki raczej ostry. Napar żółty, choć trochę głębszy niż przy zielonej herbacie, wyraźniejszy, no i również intensywnie pachnący. Sama herbata jest nieco pikantna, nieco ściągająca. Jest tam naturalna gorycz, zdecydowanie jest więcej ściągającego efektu, więcej tej cierpkości i więcej goryczy niż w puerze gotowanym. Jest łąka, są mokre po deszczu zioła, mniej więcej tak to widzę. Jakieś mokre siano, mokre zioła, nieco gdzieś tam drewna, może jakiś trocin. Ogólnie bardzo przyjemna kompozycja, bardzo miła, ale wyczuwa się wytrawność tej herbaty. Za to już taki postarzany, jak widać liście znacznie ciemniejsze, aromat zupełnie inny, przypomina no, jakiś trochę torfu, gdzieś jakieś ziemia z miodem, odrobinę mchu, gdzieś może jakiegoś takiego starego drewna i suszonych śliwek. Napar jest w przypadku tej herbaty stosunkowo jasny, bo puery tego typu potrafią się zaparzyć czasem ciemno, prawie czarno jak kawa. Ten jest przypominający, tak powiedzmy, czarną herbatę, więc taki wyszedł nam brązowiutki. Jest to taki łagodniejszy puerek. No i zdecydowanie słodszy, zdecydowanie bardziej oleisty, miodowaty.
i drzewny. Wyczuwa się tutaj jakby trochę nawet próchna, nieco torfu gdzieś tam takiego, ale pamiętajcie, to nie może nigdy pachnieć stęchlizną ani pleśnią. Zdarzają się bardziej grzybowe, bardziej czekoladowe, gdzieś tam orzechowe, pojawiają się takie wyraźnie przypominające suszone owoce, a ze starych drzew puery najczęściej mają wyraźną taką ziołową, apteczną czasem nawet nutę. To przede wszystkim różnice w naparze i w kolorze i w smaku. Co do właściwości prozdrowotnych, przejdźmy wreszcie do tego, ponieważ wiele osób o to pyta. Herbata puer, czyli powiedzmy puer gotowany, jako taki najbardziej klasyczny przedstawiciel gatunku, odchudza, poprawia metabolizm i o to wszyscy zabiegamy, o to wszyscy pytamy. Poza tym obniża ciśnienie krwi, działa osłonowo i odżywczo na nasz żołądek i układ pokarmowy, działa też intensywnie probiotycznie, przez to, że no jest to herbata żywa, jest tam dużo różnych kultur, mikroorganizmów i drożdży, i pleśni, i jakichś bakterii, które razem tworzą taką probiotyczną mieszaninę i to naprawdę działa. No, nie jest to tak, jakbyśmy przyjmowali jakieś stężone probiotyki, farmaceutyki, ale na pewno poprawia nam to florę jelitową, warto pić i dlatego. Oczyszcza również z toksyn. No i tyle właściwie, ponieważ zielony puer, czyli surowy, niewiele będzie miał wspólnego z tą herbatą. Zdecydowanie, jak każda herbata, poprawia nieco ten metabolizm, ale na pewno nie tak intensywnie. Na pewno sprzyja również diecie, więc jeżeli ktoś chciałby, woli smak zielonego puera, również może sobie z tym poradzić, ale pamiętajmy, gotowany jest skuteczniejszy. Zielony puer ma więcej kofeiny, jest zdecydowanie bogatszy w polifenole i tutaj również może obniżać nam stres oksydacyjny, może działać przeciwnowotworowo, działa pobudzająco, poprawia trawienie, poprawia apetyt, działa też wychładzająco. Jak Chińczycy w swojej medycynie podają, jest to taka, powiedzmy, herbata troszeczkę jak zielona, czyli możemy w lecie się tym nieco ochłodzić, bardziej stonizować. Ten, powiedzmy, no, postarzony puer już tego nie ma. Komu możemy polecić obie? Właściwie to każdemu. Jeżeli po prostu lubicie ten smak, to jak najbardziej. Ten pobudzający w Chinach jest częściej zalecany młodym ludziom, którzy żyją aktywnie. Osoby starsze wybierają raczej dojrzałego puera, aczkolwiek to żadne kryterium, pijemy co chcemy. No, oczywiście ci, którzy się odchudzają, ci, którzy chcą poprawić stan swojego układu pokarmowego, raczej powinni wybrać ciemnego puera. Z kolei tego zielonego, jako intensywniejszego, bardziej drażniącego również na układ pokarmowy, możemy odradzić osobom, które mają problem gdzieś tam, powiedzmy, z nadwrażliwością żołądka. Odradzamy kobietom w ciąży, odradzamy karmiącym, odradzamy każdemu, kto ogólnie źle na niego reaguje, ponieważ to nie jest tak, że kofeiny jest tam jakoś nie wiadomo ile, aczkolwiek na pewno więcej niż w tym czerwonym. Możemy mieć problemy z zasypianiem, właśnie wypijając wieczorem taką herbatę. Również tym osobom należy to odradzić. A poza tym powinniście skosztować obu i znaleźć swoje ulubione rozwiązanie. Ciekaw jestem, czy macie jakieś doświadczenia z jeszcze innymi puerami, czy może się zauważyliście, że to nie jest wszystko i że temat nie jest wyczerpany i który wolicie? To jest nasze podstawowe pytanie. Czy wolicie surowego, czy gotowanego puera? Piszcie do nas, piszcie komentarze i do zobaczenia na czajnikowy.pl.